Wojlech. Już od dawna chciałem stworzyć nagranie o najstarszych zarejestrowanych znakach towarowych na całym świecie. Przygotowanie tego materiału było dla mnie autentycznie fantastyczną zabawą. Czułem się niczym taki archeolog, który po strzępach informacji stara się dotrzeć do jakichś ciekawych znalezisk. To było o tyle również wciągające dla mnie, że z wieloma znakami towarowymi, na które trafiłem, wiązały się bardzo interesujące historie. Zacznę może od takich początków. Ludzie od zawsze wymyślali znaki czy wynalazki, którymi gdzieś tam operowali w handlu. W odległej przeszłości nie istniało jednak prawo chroniące własność intelektualną ludzi. Nikt więc swoich znaków towarowych nie zastrzegał, no bo nie było tych urzędów patentowych. Choć trzeba też jasno powiedzieć, że używane wtedy oznaczenia spełniały dokładnie te same funkcje, co obecne znaki towarowe, czyli służyły do odróżniania towarów bądź usług na rynku. No i przykładowo w starożytności ceramiki posiadały bardzo często oznaczenia wskazujące na osobę, która je wyprodukowała. Tutaj, jak widzisz, jest to akurat ośmiornica. W czasach średniowiecza znaki towarowe były wykorzystywane przez cechy rzemieślnicze. Skupieni w nich rzemieślnicy mieli taki obowiązek używania określonych znaków towarowych. Oznaczenie wyrobów miało na celu przede wszystkim identyfikację produktu z jego wytwórcą. Stanowiło to również taką informację o wysokiej jakości produktów od danego rzemieślnika, co, jak się domyślasz, budowało po prostu jego dobrą opinię, budowało jego renomę. Jednak z czasem stało się oczywiste, że ten jeden człowiek nie jest w stanie wytworzyć tak dużej ilości produktów, jakie było wtedy zapotrzebowanie. Zadanie to więc zlecano czeladnikom danego zakładu. Sam znak towarowy zaczął więc z czasem pełnić funkcję gwarancji mistrza co do jakości oznaczonych znakiem towarów. A za próby fałszowania takiego oznaczenia, w tamtym czasie groziły naprawdę surowe kary. No i w tamtych czasach ówcześni władcy udzielali przywilejów na posługiwanie się określonymi znakami towarowymi. Natomiast od razu Ci powiem, że czynili to z takich pobudek czysto finansowych. Po prostu zainteresowana osoba zainteresowana takim monopolem, można powiedzieć, prawnym, słono za ten monopol płaciła. XVIII i XIX wiek to z kolei okres intensywnego rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej. Było to spowodowane ustanowieniem wolności gospodarczej poprzez z jednej strony zniesienie cechów, a z drugiej unieważnienie tych przywilejów. Przełomem okazała się mająca wtedy miejsce rewolucja przemysłowa i wiele z powstałych wtedy wynalazków niesamowicie napędziło ten postęp technologiczny i konsekwencją tego postępu było to, że produkcja różnych towarów stała się tańsza, a na rynek zaczęło tych towarów trafiać naprawdę bardzo dużo. No i w takich warunkach zaczęło rosnąć znaczenie znaków towarowych. Umieszczanie ich na towarach pozwalało bowiem producentom odróżnić się od towarów swojej bezpośredniej konkurencji. Za to konsumentom takie znaki towarowe pozwalały podejmować świadome decyzje zakupowe. Pewne marki zaczynały cieszyć się powoli coraz większą popularnością, a to z drugiej strony zachęcało konkurencję do wchodzenia w oznaczenia, które w jakiś sposób mogły wprowadzać tych konsumentów w błąd i oni mogli się podszywać pod te marki bardziej renomowane. No i te warunki rosnącej, nie zawsze uczciwej konkurencji wymagały wprowadzenia prawa, które chroniłoby przedsiębiorców. Efektem tego było to, że w XIX wieku w wielu krajach uchwalono pierwsze ustawy określające zasady rejestracji znaków towarowych. Na ich podstawie utworzone były krajowe urzędy patentowe, które prowadziły właśnie rejestry chronionych prawem znaków towarowych. Rozpoczynając pracę nad tym artykułem, zacząłem od poszukiwania najstarszego znaku towarowego na świecie. I w wielu artykułach, do których dotarłem, czytałem o pewnym brytyjskim znaku towarowym z 1876 roku. Tylko że trafiłem na czeski znak piwa Pilsner z 1859 roku. Na początku pomyślałem, że to może jakiś błąd w bazie, ale na stronie czeskiego urzędu patentowego można sprawdzić, jak widzisz, że ten znak towarowy sukcesywnie co 10 lat był przedłużany. A nie powiedziałem chyba najważniejszego. Minęło już prawie 160 lat, a ten znak towarowy cały czas nieprzerwanie jest w mocy. Kiedy więc latem tego roku byłem w Czechach, postanowiłem sobie za cel znaleźć piwo z tym znakiem towarowym i udało mi się. Znalazłem piwko, gdzie można zobaczyć najstarszy znak towarowy na świecie. Dla mnie jako pasjonata tą tematyką to jest po prostu fantastyczna sprawa. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to ustawę o rejestracji znaków towarowych uchwalono tam w 1875 roku. Formalnie od następnego roku, od 1 stycznia, powstał Urząd Patentowy. I pierwszy znak towarowy zarejestrowała firma Bass. Znak służył oczywiście do oznaczenia piwa.
Być może kojarzysz to piwo, bo jest ono produkowane po dziś dzień właściwie jedynie w lekko odświeżonej grafice. No i z tym znakiem wiąże się naprawdę ciekawa historia. Z tego, co doczytałem, legenda głosi, że pracownik firmy BAS tą sylwestrową noc spędził na schodach Urzędu Patentowego tylko po to, aby móc jako pierwszy złożyć formalnie te dokumenty zgłoszeniowe, jeżeli chodzi o to piwo, i udało mu się to, bo pierwsze 2 numery dotyczą znaków właśnie firmy BAS. To właśnie o tym znaku towarowym w wielu publikacjach czytałem, że jest najstarszy na świecie. Co jednak ciekawe, podobnie jak znak czeski, nadal jest w mocy. W brytyjskich rejestrach znalazłem również inny, bardzo interesujący znak, którego ochrona jest sukcesywnie przedłużana od 1878 roku. Znak ten służy do oznaczenia szynki konserwowej i, jak możesz zobaczyć, był w naprawdę ciekawy, kreatywny sposób reklamowany. Przenieśmy się może teraz na chwilę do Stanów Zjednoczonych, za ocean. Niestety nie wiadomo, jak wyglądał pierwszy zgłoszony znak towarowy. To jednak, co udało się ustalić, jest właściwie dziełem ogromnego przypadku. Otóż w okolicach 2000 roku pracownik amerykańskiego Urzędu Patentowego udał się do archiwum i tam znalazł taką starą księgę, totalnie zakurzoną. Nie bardzo wiedział, co to jest, ale zaintrygowała go widniejąca tam data. Był to lipiec 1870 roku. Czuł, że trzyma w rękach coś ważnego i faktycznie po badaniach okazało się, że znalazł pierwszy amerykański rejestr znaków towarowych. Jak możesz właśnie zobaczyć, znajduje się tam informacja o tym, że pierwszy znak towarowy został zgłoszony do ochrony 28 lipca 1870 roku. Co jednak ciekawe, 3 miesiące później to inny znak formalnie jako pierwszy został zarejestrowany. Z tego, co wiem z opisu, znak ten służył do oznaczenia farb i przedstawiał orła trzymającego w dziobie garnek z farbą, a nad nim rozpościerał się taki proporzec z napisem Economical Beautiful. Problem w tym, że absolutnie nigdzie nie można było znaleźć reprodukcji tego znaku, a szukałem, mam wrażenie, wszędzie. Przejrzałem strony oficjalne urzędów patentowych na całym świecie, amerykańskie i różnojęzyczne blogi prawnicze, a nawet zajrzałem do różnych publikacji naukowych. Wszyscy odwoływali się do informacji z tego rejestru. Niestety nikt nie przedstawiał reprodukcji tego znaku. No i w którymś momencie straciłem właściwie nadzieję. Nachodziły mnie takie myśli, że gdyby przecież ta reprodukcja była znana, no to zdjęcie byłoby cytowane w różnych publikacjach, a na pewno znalazłoby się na oficjalnej stronie amerykańskiego Urzędu Patentowego. Coś mi jednak tknęło, aby poszukać, czy nie ma w internecie przypadkiem zdjęć albo skanów jakichś opakowań produktów tej firmy. No i kiedy zacząłem szukać, trafiłem na taki oto wzornik farb z 1867 roku. No i żebyś wiedział, jak ja się ucieszyłem, kiedy go znalazłem. Otóż logo, które tam widać, całkowicie odpowiadało opisowi znaku z rejestru. Jest orzeł trzymający w dziobie farbę, znajdował się tam napis na szarfie. No i co najważniejsze, to jest reprodukcja materiałów reklamowych firmy, która ten znak sama zgłosiła. Tak więc po długich poszukiwaniach znalazłem w końcu pierwszy zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych znak towarowy i to znak, o którym wszyscy piszą, ale tak naprawdę nikt go nie widział. Problem z tym znakiem jest taki, że on po kilku latach został unieważniony przez amerykański Sąd Najwyższy, ponieważ ten sąd uznał, że przepisy, na podstawie których przyznano mu ochronę, są niekonstytucyjne. Formalnie więc oficjalnie za najstarszy znak towarowy uznaje się znak przedstawiający tego biblijnego Samsona walczącego z lwem. To, co teraz widzisz, to znak z daty zgłoszenia. Dla mnie ciekawostką jest to, że obecnie pod tym samym numerem widnieje jego taka odświeżona wersja. W Polsce podmienienie tego znaku towarowego nie jest możliwe. No i ten znak został zarejestrowany w 1884 roku i tak jak jego czeski i brytyjski poprzednik, nadal jest w mocy. Takich ponad stuletnich znaków towarowych jest jednak więcej. Na pewno kojarzysz zarejestrowany jeszcze w 1893 roku znak Coca-Coli. Jest również zarejestrowany w 1897 roku znak Heinz, no i ta marka znana jest w Polsce głównie z keczupów. W tym samym roku zarejestrowano również znak John Deere, który jest znany właściwie na całym świecie z produkcji maszyn rolniczych. Swoją drogą w jednym z artykułów na blogu wskazywałem, że John Deere ma zastrzeżone swoje charakterystyczne zielono-żółte malowanie właśnie jako bezpośrednio znaki towarowe będące kolorami. Wróćmy jednak na stary kontynent. Od 1880 roku bez przerwy chroniony jest taki oto duński znak towarowy. To z kolei w Szwecji dokładnie 2 stycznia 1885 roku zarejestrowano takie oto 2 znaki towarowe, które nadal są w mocy. W 1885 roku zarejestrowano również pierwszy norweski znak towarowy.
Jego ochrona wygasła, można powiedzieć, stosunkowo niedawno, ponieważ w 2005 roku. W mocy jest za to inny, zarejestrowany w tym samym roku. Służy do oznaczania nici z bawełny. W Finlandii pierwszy znak zarejestrowano w 1891 roku i również służy do oznaczania bawełny. Najstarszy hiszpański znak towarowy został zarejestrowany w 1893 roku. No ale idźmy dalej. Niemcy. Tutaj ten znak towarowy, możesz zobaczyć, który dzielnie dzierży numer 1, został zarejestrowany w 1894 roku i służył do oznaczania lamp. Znak jest w mocy do dzisiaj i ponoć, jak doczytałem, niemiecki urząd patentowy ze względów historycznych cały czas go przedłuża. Znak towarowy numer 2 przedstawia się z kolei następująco i jak sprawdziłem, wygasł dopiero w 2010 roku. Na koniec, w kontekście Niemiec często za najstarszy znak towarowy jest pokazywany ten oto znak i według moich wyliczeń niesłusznie, bo formalnie zarejestrowano go w 1896 roku i być może jednak wiele osób sugerowało się datą zgłoszenia, która miała miejsce aż 21 lat wcześniej. Gwarantuję Ci, że z tym znakiem miałeś do czynienia, jeżeli jesteś studentem. Otóż ten znak znajduje się na bardzo popularnych zakreślaczach. Naturalnie do dziś jego ochrona jest co 10 lat sukcesywnie przedłużana. Zanim przejdziemy dalej, chciałem Ci jeszcze pokazać jeden niemiecki znak towarowy, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Co prawda nad gustami się nie dyskutuje, ale ten znak po prostu mnie urzekł. Jako ciekawostkę powiem Ci, że również jego ochrona wygasła stosunkowo niedawno, bo w 2011 roku. Z kolei w Australii ustawa o znakach towarowych weszła w życie w 1905 roku. Wcześniej 4 dotychczasowe kolonie brytyjskie posiadały własne lokalne rejestry znaków. Po wejściu ustawy w życie te prawa nadal były co prawda w mocy, choć nie można było tych znaków już przedłużać. Pierwszy znak towarowy formalnie zarejestrowano tam w 1906 roku i ten znak służył do oznaczania substancji chemicznych, które są stosowane w medycynie. No i na koniec nasza Polska. Nie bez przyczyny mówię o naszym kraju dopiero w tym momencie, kiedy bowiem ustanowiono pierwsze ustawy krajowe o znakach towarowych, Polski tak naprawdę nie było wtedy na mapie świata. W XIX wieku obejmowały nas przepisy państw zaborczych i na moim blogu dokładnie opisałem historię pierwszego polskiego znaku towarowego. Znak ten został zgłoszony do ochrony dopiero w 1918 roku, właściwie u jednego z naszych zaborców. Służył do oznaczania ultramaryny, czyli farby. Formalnie na mocy przepisów przejściowych ochronę w Polsce uzyskał dopiero 11 kwietnia 1924 roku. To takie przesunięcie czasowe właściwie było spowodowane ówczesnym ministrem Przemysłu i Handlu. W 1919 roku nakazał on wstrzymać postępowanie o udzielanie patentów czy rejestracji znaków towarowych. Chodziło po prostu o to, że nasza gospodarka po tej I wojnie światowej potrzebowała kilku lat na odbudowanie, na taki oddech. 5 lat później Polski Urząd Patentowy zaczął pracować już całkowicie normalnie i rejestracje ruszyły. Ochrona najstarszego znaku już co prawda wygasła, ale ja byłem ciekawy, który znak jest nadal w mocy. I okazuje się, że w mocy jest znak zgłoszony dosłownie 5 dni później po tym pierwszym i znak ten, jak widzisz, służy do oznaczania łączników rurowych. Choć osobiście powiem, że ja go nie kojarzę. Wśród innych rozpoznawalnych znaków będących wciąż w mocy możemy znaleźć znak towarowy Kodak do oznaczania aparatów fotograficznych, znak towarowy Camel do oznaczania tytoniu i papierosów, znak towarowy Lucky Strike do oznaczania tytoniu, czy Gillette do oznaczania ostrzy do golenia, ale jest również znak towarowy Milka, którą każdy zna, oczywiście do oznaczenia czekolady i wyrobów cukierniczych, czy słownograficzny znak towarowy Steinway. W tym przypadku znak jest przeznaczony do oznaczania ręcznie produkowanych fortepianów. To właściwie wszystkie znaki, o których chciałem Ci w tym nagraniu opowiedzieć. Tym nagraniem chciałem Ci pokazać, że własność przemysłowa, którą ja osobiście jako rzecznik patentowy zajmuję się na co dzień w pracy, jest stosunkowo młodą działką prawa. Jeżeli umownie przyjęlibyśmy, że narodziła się ona wraz z konwencją paryską w 1883 roku, to nie ma nawet 150 lat. Dla porównania podwaliny dzisiejszego prawa cywilnego znajdują się w prawie rzymskim sprzed ponad 2000 lat. Pewną ciekawostką jest również to, że prawo ochronne na znak towarowy sukcesywnie przedłużane może trwać wiecznie. Ta zasada nie funkcjonuje w przypadku patentów na wynalazki czy w przypadku np. wzorów przemysłowych. Mam nadzieję, że tym nagraniem zainteresowałem Cię tematyką prawnej ochrony marki. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj mówię, no to koniecznie subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.